Może to pominiemy. Znaczy, jeśli myjecie auto na wysokościach z kija, to występuje taki problem, że musicie albo zdjąć narzędzie, żeby je zamoczyć, albo musicie cały ten długi kij wsadzać do wiaderka. Może to być niewygodne i można na tym tracić czas. No i Moerman zaproponował na to rozwiązanie, czyli system Moerman Spray Ray. No i ja Wam dzisiaj omówię właśnie ten system. Zapraszam do obejrzenia materiału. Całość przychodzi w takiej eleganckiej tutaj walizeczce. Otwieramy i w środku mamy taki zestaw. Są to 2 butelki na wodę. Pompka do tej wody. Daje taki śmieszny dźwięk, jak jest pusta. Uchwyt na tą butelkę, który można przymocować klamrą do pasa. Dysze, które wkładamy w ten sposób na ściągaczkę. Zaraz Wam dokładnie pokażę. Wężyk do wody. No i jeszcze jest instrukcja. Dobra, nie będzie nam potrzebna instrukcja, dlatego ją tutaj odłożymy. No i po kolei, jak to działa? Sam system w ogóle ma nam zapewnić to, że możemy naprowadzić wodę na myjkę bez ściągania jej na dół. Więc to jest taka zaleta, że nie trzeba po prostu zdejmować tego narzędzia, tylko mamy tyle, ile wody mamy w butelce, możemy później wymienić na drugą butelkę, to tyle możemy nanieść, więc możemy umyć po prostu kilka szyb po kolei, bez wykonywania tego ruchu moczenia myjki czy pada w wiaderku. No więc po kolei złożymy sobie ten system i przetestujemy na szybie. Zacznijmy od dysz. Tutaj mamy akceleratora. Można to też zamontować w ogóle na przykład na pada Gecko, więc też fajna opcja. Na przykład jak się pracuje w dwójkowym zespole, jedna osoba może powiedzmy szorować z tą wodą, druga może ściągać. Jest to też taka fajna opcja, ale ja tutaj spróbuję to zamontować na akceleratora. Po prostu się to nasadza na myjkę, robi taki klik i siedzi bardzo stabilnie, więc tutaj już mogę zauważyć taki plus. Możemy regulować dyszę w ten sposób. To jest trochę uciążliwe i no dziwnie tak przeskakuje ta zębatka, bym powiedział. Wolę, żeby to działało płynniej, no ale tutaj jest zębatka, która nam blokuje poziom tych dysz, więc można to, wystarczy to lekko tak naprawdę skręcić i już się nam nic nie przekręca. No dobra, czyli element pierwszy mamy zamontowany. No to teraz zamontujmy na kiju Takumi tą pompkę, która ma nam tą wodę wypompować w ten sposób. Fajnie. Najpierw musimy poluzować te imbusy. Najłatwiej jest wyjąć sobie, tutaj są takie wkładki i najpierw te wkładki nałożyć na kija. Są identyczne, więc nie ma znaczenia jaka kolejność. No i powiem szczerze, że są takie na granicy. Jak ktoś jest zbyt nieuważny, to jest szansa, że przy zakładaniu złamie, więc uważajcie. No i montujemy w tą stronę. Trzeba trafić na obydwie równocześnie, co nie jest takie proste, intuicyjne, ale jest, skoczyło. No i zakręcamy te śrubki. Jakbyście się zastanawiali, to na inne kije Moermana też to pasuje. A na Ungera, no zaraz sprawdzimy. No i skręcamy drugą. No dobra, no to teraz wężyk. Jest on taki cienki, fajny, lekki. Nie jest 8 mm, tylko 6 w zewnętrznej średnicy, bo zazwyczaj w waterfedowych systemach mamy 8. Teraz tutaj mamy 2 węże. Krótszy służy nam do połączenia butelki z pompką, a dłuższy do połączenia pompki z dyszami.
No ten jest dość długi, więc naprawdę sporego kija można tutaj przymocować. Myślę, że jest to przystosowane też do najdłuższego Moermana, który jest 9-metrowy. No i system mamy gotowy. Nalejmy teraz wodę. Do nalewania wody jest taki fajny tutaj otworek, więc możecie, mając na pasie tą butelkę, jeszcze po prostu dolać tutaj wody. Wrócę z wody. Byłem po wodę, mam wodę. No i teraz dole mamy tego trochę płynu. Biorę mój pas. Jak macie kaburę Moermana, no to tutaj ten klips oczywiście jest kompatybilny. Ja akurat mam i lubię. Więc sobie wymieniłem po prostu. To testujemy. Zmieniam tylko jeszcze kąt odpowiedni. No, na pewno trzeba dostosować. Ale zanim przejdziemy do praktyki, to jeśli nie subskrybujecie jeszcze kanału, to zostawcie proszę suba pod filmem. O, jest. No i możemy sobie właśnie naprowadzić tą wodę. No i zanim wam poleci trochę wody, no to trzeba się trochę napompować tą pompką. Jak testowałem, to wykonałem tu około 15 ruchów, zanim przez ten długi wąż się przepompowało, ale jak skrócicie wąż, no to będzie to odpowiednio mniej. No i zamoczyliśmy już szybę. Jeżeli czujemy, że z wody jest za mało, to jeden ruch pompką i woda jest. No i powiem wam szczerze, że no fajnie, no nie muszę teraz odwracać się, szukać wiaderka, tylko idę na kolejne okno, robię ruch ręką i mam. Oczywiście, no jeżeli okna są bardzo brudne, no to trzeba ten pad też płukać. No ale do mycia takich witryn sklepowych na przykład, kiedy macie do umycia witrynę, która ma na przykład 60 m², czy tam 50, no mniej do jakiejś powiedzmy ilości, no to zabieracie tylko to ze sobą, nie? Nie nosicie już całego wiaderka, tylko bierzecie ze sobą 2 butelki płynu i idziecie z kijem, wąż sobie powiedzmy dostosujecie do długości kija, można go przyciąć, no i idziecie jakby do pracy tylko z takim zestawem, nie? Więc noszenie tego wiaderka nieraz jest uciążliwe, więc tu się też można dużo szybciej przemieszczać z tym, więc powiem szczerze, że fajne ma to zastosowanie do pewnych sytuacjach, nie? Także na pewno jeżeli myjecie dużo witryn sklepowych, no to na pewno to będzie fajne. No jeśli pracujecie wewnątrz też, gdzie jakby mniej się chlapie, no to też będzie to fajne. No bo jednak jak moczycie tą myjkę, czy tam Wactyla, czy Moermana w wiaderku, no to jest tak, że zawsze tam się wychlapuje ta woda, nie? Więc często to też jest zdarzenie, które może być na przykład jakąś komplikacją, może na przykład nie odpowiadać waszemu klientowi. No, także działa to w ten sposób, można to stosować na długich kijach, na krótkich, na czymkolwiek. No i jak obiecałem, sprawdzę jeszcze, czy pasuje na kija Ungera, więc już sprawdzam. Jeśli was jeszcze zaciekawiło, jak zbudowana jest ta butelka, no to tutaj jest taka złączka puszwitowa. No tutaj mamy po prostu taki trzpień. No i próbowałem to zdemontować i jakby no ciężko to idzie. No pewnie się da, no bo jakoś to montują, ale podejrzewam, że nie ma jakichś części wymiennych do tego przynajmniej na razie. Więc nie jest to jakieś łatwo demontowalne, no ale też nie ma potrzeby, tylko w razie jakiegoś uszkodzenia wymiany, no to wtedy. No i tak jak obiecałem, sprawdzimy, czy pasuje też na Ungera. To jest sekcyjny, więc ten grubszy jest chyba trochę grubszy. Porozłączam. To teraz obstawiam, to że spróbuję bez tych dodatkowych klipsów w środku. Ale nie, muszą być klipsy. No i teraz zdemontowałem klipsy. No i nakładam tutaj. No i tak samo pasuje na Ungera. Będzie działać. Średnica jest bardzo podobna.
jest troszkę węższy, więc gdzieś trzeba go mocniej skręcić. Teraz nie będę skręcał, ale będzie działać. No i zmierzyłem jeszcze dokładnie średnicę tych kijów. Jeżeli byście używali tego z wkładkami, taka średnica jest między 28 a 32 mm. No jeśli wyjmiecie wkładki, no to tak do 36 mm maksymalnie na takiej grubości kij możecie nałożyć ten uchwyt z pompką. No i przyrząd Moermana tak samo na stożki Ungara pasuje, tylko jak oglądaliście nasze inne materiały, to wiecie, że nie działa ta blokada zapobiegająca spadaniu narzędzia. Jeśli o mnie chodzi, jak mam podsumować to narzędzie, to uważam, że jest fajne, jest innowacyjne, nikt dotychczas do tego tak nie podszedł. Jest to praktyczne dla pewnego typu usług, dla pewnego typu przeszkleń. Jedyne, co mnie wkurzyło przy tym narzędziu, to sposób montażu tej pompki na kij, bo trzeba wciskać, te zaciski strzelają, jest to takie niepewne, bym powiedział. Fajnie, jakby to się wsuwało skądś, albo jakby to było, nie wiem, w 2 częściach, żeby to był jakiś zawias po prostu, że można to wygodniej na ten kij założyć. To jest jedyne, co było wkurzające, a co do reszty, no to tak jak widzieliście. Dzięki za obejrzenie materiału, zostawcie suba, trzymajcie się, cześć.